Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję 3 narzędzia do grawerowania. Urządzenie marki Silverline zasilane 2 bateriami AA, akumulatorową grawerkę firmy Parkside oraz narzędzie sieciowe Tooltech. Zapraszam do oglądania. Pierwsze z wymienionych narzędzi określane jest czasem jako długopis do grawerowania. Akurat ten model został wyprodukowany przez Silverline, ale podobne urządzenia są oferowane również przez inne, mniej znane firmy. Wszystkie mają bardzo podobną konstrukcję, a różnią je detale, jak na przykład wykorzystywany typ baterii czy kolorystyka. W komplecie, oprócz samego urządzenia i instrukcji, znajdziemy 2 krótkie frezy diamentowe. Jeden stożkowy, a drugi kulisty. Niestety brak jest baterii. Końcówki montujemy wciskając je w gumowy uchwyt. Tylna część narzędzia jest pojemnikiem na baterię. Wystarczy ją delikatnie przekręcić i pociągnąć, aby znalazło się miejsce na 2 tzw. paluszki AA. Przednia część jest troszkę grubsza i odpowiednio wyprofilowana, tak aby łatwiej się ją trzymało. Tutaj znajduje się także włącznik. Zaleca się chwycić urządzenie tak, aby w trakcie pracy znajdował się on pod kciukiem. Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy trzymamy ten przycisk wciśnięty. Wówczas bez obciążenia końcówka obraca się z prędkością do 21 000 obrotów na minutę. Urządzenie jest stosunkowo niewielkie i bardzo lekkie. Nawet z bateriami jego waga nie przekracza 100 gram. Ciekawą nowością w ofercie Lidla jest grawerka akumulatorowa. W pudełku z urządzeniem znajdziemy także ładowarkę z odłączalnym przewodem. Podłączana jest ona przez gniazdo USB-C i potrafi naładować 1,5 Ah akumulator urządzenia w 1 godzinę. Dodatkowo w komplecie dostępne jest też 5 szablonów i instrukcji. Urządzenie jest troszkę większe od zaprezentowanej grawerki na baterię, a przy tym 3-krotnie cięższe. Jednak waga niespełna 250 gram nie jest istotnie odczuwalna w trakcie pracy. Urządzenie uruchamiamy przyciskiem znajdującym się na przodzie i działa ono tak długo, jak długo ten przycisk pozostaje wciśnięty. W odróżnieniu do narzędzia Silverline, w przypadku Parkside'a elementem roboczym jest rylec, który wykonuje ruch posuwisto-zwrotny z częstością regulowaną w zakresie od 6000 do 19 000 uderzeń na minutę. Parametr ten może być ustawiany za pomocą przycisków oznaczonych plusem i minusem znajdujących się w tylnej części obudowy. Aktualne ustawienie jest sygnalizowane za pomocą wskaźnika LED. Niestety nie pozwala on na dokładne określenie, jaka jest wybrana wartość, gdyż składa się tylko z 3 diod, a zatem na każde ze wskazań przypadają 2 możliwości. 4. widoczna dioda znajduje się najbliżej rylca, a odpowiedzialna jest za wskazanie stopnia naładowania baterii. Zielony kolor oznacza, że akumulator jest naładowany, a czerwony zapala się, gdy wymagane jest ładowanie, ale także w trakcie samego procesu ładowania. Diody samoistnie gasną po około 1 minuty od zwolnienia przycisku. W przypadku tego urządzenia wymiana osprzętu jest troszkę trudniejsza. Należy odkręcić przednią nakrętkę, następnie zdjąć sprężynę i podkładkę ze starego rylca, założyć je na nowy, a ten umieścić w uchwycie i zakręcić nakrętkę. Według deklaracji producenta rylec jest wykonany ze stali wolframowej. Jest on stosunkowo długi i posiada wypustki, na których opiera się sprężyna. Ostatnim z prezentowanych urządzeń jest sieciowa grawerka. Narzędzie, które widać, jest oferowane w sieci sklepów Netto pod marką Tooltech. Ale podobne rozwiązania można znaleźć także w ofercie innych producentów, np. Parkside, ale chyba przede wszystkim dosyć mocno przypomina ono grawerkę firmy Dremel. Narzędzie sprzedawane jest jako urządzenie 2 w 1, grawerka oraz przyrząd do usuwania fug. Ja się jednak dalej skupię na tej pierwszej funkcji. W komplecie zapakowanym w plastikową wytłoczkę znajdziemy oprócz samego urządzenia, instrukcji, szablonów, aż 3 rylce oraz klucz imbusowy potrzebny do wymiany osprzętu. Rozmiary narzędzia, zwłaszcza przodu,
są zbliżone do poprzedników. Zauważalna jest ciut większa tylna część korpusu. Masa urządzenia bez 2-metrowego przewodu zasilającego wynosi około 250 g, a zatem podobnie jak w przypadku akumulatorowego Parkside. Aby zamontować rylec w uchwycie, należy najpierw odkręcić śrubę blokującą dostarczonym kluczem imbusowym, wsunąć osprzęt, a następnie mocno dokręcić śrubę tak, aby rylec pewnie się trzymał w uchwycie. Urządzenie uruchamiamy przełącznikiem kołyskowym znajdującym się z tyłu. Pokrętło umieszczone na boku reguluje z kolei długość suwu, a przez to głębokość grawerowania. Dostępne jest 9 ustawień, od 1 do 5 ze skokiem co pół. W tym urządzeniu zastosowano silnik S2 30 minut mocy 13 W. Pozwala on elementowi roboczemu na wykonywanie 6000 uderzeń na minutę. Teraz przeprowadzę krótki test grawerowania. Spróbuję wyryć literę D w różnych materiałach. We szkle, w tworzywach sztucznych, w drewnie i w metalach. Na początek grawerowanie grawerką Silverline we szkle z użyciem frezu stożkowego. Niestety albo kąt wierzchołkowy frezu był zbyt ostry, albo powłoka diamentowa na końcówce za słaba, ale tym narzędziem nie udało się w ogóle zarysować szkła. Dopiero zmiana freza na kulisty pozwoliła zakończyć próbę powodzeniem. W przypadku obu tych urządzeń linie wyszły mi podobne i, co zrozumiałe, o wiele cieńsze niż w przypadku grawerki na baterię. W przypadku szkła akrylowego grawerka Silverline poradziła sobie nawet z zainstalowanym frezem stożkowym. Widać jednak, że ładniejszą linię uzyskujemy grawerkami, których element roboczy pracuje przód-tył, a nie wykonuje ruchu obrotowego. W przypadku PCV Silverline tylko delikatnie zarysował kształt w przypadku końcówki stożkowej, natomiast działanie drugiej końcówki było agresywne, a grawerowana linia stała się szeroka. W tym przypadku znowu lepiej wypadły pozostałe dwie grawerki. Z miękkim drewnem sosnowym w zasadzie wszystkie grawerki poradziły sobie podobnie. Podobnie w przypadku sklejki, choć tutaj widać, że urządzenie Silverline delikatnie zaznaczyło wzór.
Grawerowanie w Mosiądzu najłatwiejsze było w przypadku grawerki sieciowej Tulteka z ustawieniem na mały posuw. Troszkę gorzej poradziły sobie tym razem grawerka Parkside i to niezależnie, czy ustawiliśmy wysoką czy niską częstość uderzeń. Natomiast grawerka Silverline ledwo zarysowała metal. Ostatni test to grawerowanie w płaskowniku aluminiowym. Znowuż Silverline, niezależnie od użytego frezu, ledwo zarysował ślad, który nie był w dodatku wyczuwalny pod palcem. Widać za to wyraźnie, że w przypadku grawerki sieciowej jest znacząca różnica w zależności od ustawionej długości posuwu. Tak dużego znaczenia nie miał wybór częstości uderzeń w przypadku grawerki akumulatorowej Parkside'a. Trzeba jednak przyznać, że zarówno Parkside, jak i Tultek pozwoliły ładnie zarysować kształt. Ostatecznie muszę przyznać, że narzędzie Silverline można rozpatrywać jedynie w kategoriach ciekawostek. Co prawda jest bardzo lekkie i zasilane zwykłymi bateriami, ale praca z nim raczej nie jest ani wygodna, ani efektywna. Z kolei narzędzia Parkside i Tultek działały dosyć podobnie. Z jednej strony, dzięki brakowi przewodu, Parkside był dla mnie wygodniejszy w pracy. Natomiast Tultek, mimo słabego silnika, np. w stosunku do Dremel Engraver, wyraźnie był agresywniejszy i momentami wydawało się, że pozwala uzyskać ładniejszą linię.